Witajcie, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Temat tego filmu: osoby wrażliwe, osoby wysoko wrażliwe pod presją. Dzisiaj powiem, jak ludzie potrafią wywierać presję na osoby wysoko wrażliwe, na osoby, które czują więcej, przeżywają więcej niż, jak to po amerykańsku, regular Joe. Zwykły facet, zwykła kobieta. Dzisiaj o tym będzie. Te filmy robię dla osób wysoko wrażliwych, które są zainteresowane duchowością, które mają kłopoty z narcyzami, z własną straumatyzowaną duszą. Dzisiaj mogę powiedzieć, że większość tych wypowiedzi, które będę wam mówić, może pochodzić jak najbardziej od osób narcystycznych. I te presje, które są wywierane na osoby wrażliwe, bardzo często są wywierane albo przez samych narcyzów, samych jakichś socjopatów, może socjopatów nie, bo oni się nie przejmują, ale narcyzów, ale osoby, które są poplecznikami narcyzów, które współpracują z nimi i które by chciały, żeby cały świat był tak ustawiony, jak narcyzi sobie wyobrażają, czyli na zasadzie zewnętrznych osiągnięć. A my jakoś dziwnym trafem coś czujemy. I coraz się przychodzą argumenty: no ale to za dużo przeżywasz, to nie przeżywaj tak dużo, ty chyba jesteś przewrażliwiony, przeczulona jesteś. Także ten film jest właśnie dla osób wysoko wrażliwych. Dziękuję za komentarze, za polubienia, dziękuję za wsparcie dla kanału. Niektóre osoby będą uważać te treści za niepoprawne albo niewłaściwe. No, okej, tak bywa. Każdy potrzebuje sam sobie sprawdzić, co jest jego prawdą. Ja mu nie powiem. A więc tak, zaczynamy. Dlaczego nie możemy ruszyć z miejsca? Dlaczego nie możesz otworzyć drzwi do przyszłości? Tak, tutaj na zdjęciu, na obrazku mamy tablicę z karteczkami, na których się zwykle pisze rzeczy do wykonania. I zwykle jest tak, że to ludzie mówią: no tak, jak sobie zapiszę, to nie zapomnę i będę wiedział i zaraz zrobię. Ja myślę sobie, że osoby wysoko wrażliwe są na tyle pamiętliwe, na tyle pamiętają, na tyle mają w głowie różne rzeczy, że wręcz zadręczają się tym, co mają do zrobienia. To bardziej właśnie zadręczanie jest kłopotem, zadręczanie siebie, jeszcze to mam zrobić, jeszcze tamto, jeszcze siamto. A osoby mało wrażliwe po prostu mają wyrąbane i a co mnie tam obchodzi, a zwłaszcza co mnie tam obchodzi, co tam ktoś myśli, co ktoś czuje, tak? I jakby to powiedzieć, taka niewrażliwość jest. A my z kolei jakby, bo ja też jestem wysoko, można powiedzieć, wrażliwy, próbujemy jakoś zharmonizować ten świat, próbujemy dopracować, próbujemy się, żeby to się dopinało, no coś tam staramy się, tak? Ale raczej spotykamy się z presją na nas, że powinniśmy być jak inni, że powinniśmy być produktywni, aktywni i tak dalej. I
mamy bardzo, bardzo dużo różnych rad wobec nas. Wobec osób wysoko wrażliwych jest bardzo dużo różnych porad, jak to taka osoba powinna się zachować. I to, co ciekawe, często jakby to powiedzieć, nie byle jakich ust, to znaczy z ust na przykład jakichś fachowców. Tak. No na przykład, nie możesz otworzyć drzwi do przyszłości, jeśli trzymasz się przeszłości. Prawda? Takie piękne cytaty, jakieś mądrości. To jest powierzchowne. Zewnętrznie to ma rację. Oczywiście, że to jest racja, natomiast ludzie powierzchowni, którzy są to ludzie, można powiedzieć, zewnętrznego przeżywania, tak bym ich nazwał, oni uważają, że jeżeli zewnętrznie coś funkcjonuje, to właśnie tak należy to modelować, należy w ten sposób postępować. Jeżeli komuś się zewnętrznie udało i możemy widzieć jego zewnętrzne postępowanie, to należy to zmodelować, skopiować wręcz. Jeżeli się trzymasz przeszłości, no to do przyszłości drzwi zamknięte. No dobrze, oczywiście, ale dlaczego trzymam zamknięte drzwi do przeszłości? Czy ktoś się zastanowił? Czy ktoś przyszedł do mnie i się spytał, ale co ty przeżyłeś? To tak jak Gabor Mate pytał alkoholików. Nie pytał się, dlaczego ty pijesz? Pytał się, co ty przeżyłeś, że ty aż tak musisz to mocno blokować, te przeżycia. Co przeżyłeś? Kolejne wskazania, bo dzisiaj taki, jakby to powiedzieć, festiwal dobrych rad. My tutaj mamy dużo dobrych rad i będziemy je krytykować. Będziemy wręcz szyderstwo robić z nich. Kolejna rzecz. Utknąłeś? Zrób coś małego. Twoje myśli ci przeszkadzają. Jak zrobisz coś małego, to dostaniesz kawałeczek, jak to się nazywa, dopaminy, hormonu sukcesu. Troszeczkę dostaniesz. I wkręcisz się i będziesz gotowy na zrobienie czegoś więcej. No, ale to tak nie działa, bo ludzie, którzy mają za sobą traumy, to tak nie działają. Nie. Jeżeli nawet zdołają troszkę coś zrobić, to za chwilę może im się włączyć jakaś blokada. I już to same te, jak to mówią, dobre rady mogą spowodować, że taki ktoś się gorzej poczuje. Że poczuje się jakby niezaakceptowany ze swoimi przeżyciami wewnętrznymi. Dusza jego powie, no znowu ktoś chce na mnie wywrzeć jakąś presję, ktoś chce znowu mnie zmanipulować, ktoś chce znowu coś ode mnie. Jest takie powiedzenie, że ktoś chce coś ode mnie, bo zwykle ci ludzie, którzy coś chcą, to chcą coś zewnętrznego. Nie zależy im na tej osobie, nie zależy na tym, co przeżył ten ktoś, co ona przeżyła, co on przeżył. A my jesteśmy ludźmi. Nie jesteśmy kawałkiem żelaza, kawałkiem maszyny, która trzeba zmusić do działania. Ja nawet mogę powiedzieć, że można
się zastanawiać, czy przedmioty nie mają duszy i różne rzeczy, które się z przedmiotami robi, też mogą niespecjalnie się tej duszy podobać, tak? Tak samo jak z roślinami, jak któraś nie lubi przesadzania, a się ją przesadzi, to może zamrzeć po prostu ta roślinka. Kolejne rady. Wyjdź poza strefą komfortu. No to już nawet o tym zrobiłem taki film. Wyjdź poza strefę komfortu. No ale to znaczy, że co? Że jeżeli jak jest ktoś straumatyzowany i znalazł sobie tę swoją strefę komfortu i próbuje coś ze sobą zrobić, to już trzeba mu to odebrać, tak? Kolejne rady. Czekasz, aż będziesz gotów? Możesz tak długo czekać. Nie czekaj, zrób coś teraz. Nie czekaj na gotowość. To też jest taki numer, że jakby to powiedzieć, niska piłka, żebyśmy się nie zorientowali, że my coś robimy. To znaczy, jakby to powiedzieć, jeżeli mamy urazy, jeżeli mamy duże urazy, to nasza dusza, nasza podświadomość będzie nam blokować życie, bo będzie chciała, żebyśmy zyskali wyrównanie. To oczywiście jest nierozsądne, no bo wyrównanie na przykład od osoby narcystycznej nie nastąpi. Ale nasza dusza nie wie tego, albo nawet jeżeli jej to powiedzieliśmy, to nie chce tego przyjąć do wiadomości. I to jest cała batalia z duszą. To nie jest praca na 2 godziny. Uraza wobec kogoś za to, co nam zrobił, może się ciągnąć latami. Możemy nawet nie być świadomi, że mamy tyle urazy wobec na przykład osoby narcystycznej, że ile czasu, ile życia spędziliśmy przy niej i ile zrobiła nam krzywdy, ile nas poniżyła, jak bardzo uzależniła od siebie. Także jeżeli ktoś czeka na gotowość, to może ma urazę. Warto sobie sprawdzić. Kolejne rady. Zacznij teraz. Szukasz? Przygotowujesz się? To przestań się przygotowywać. Przestań się przygotowywać, przestań szukać, zrób coś, cokolwiek. Można jeszcze powiedzieć, że tutaj też w jakiś tam sposób odwrotny działa perfekcjonizm. Że perfekcjonizm to z kolei jest próba zrobienia czegoś najwspanialszego. Że inni to mieli gorzej, ale ja to się postaram. Ale to też jest odbitka, to też jest reakcja. Ja dzisiaj nie będę mówić o perfekcjonizmie. No i pytanie, dlaczego takie presje, dlaczego takie cytaty, rady nie zadziałają? Dlaczego mogą nas wprowadzić w poczucie winy? No bo jeżeli ktoś nam tak dobrze życzy, ale on przecież wie, co mamy zrobić. On wie, co tutaj zrobić, co tutaj i w ogóle to biała strona właśnie bardzo lubi, czyli strona od narcyzów ukrytych, wrażliwych. To oni bardzo wszystko wiedzą najlepiej. Oni tak, wiesz, a teraz zrób to, a teraz jeszcze to, a teraz tutaj nakierujemy cię to i tutaj będzie. I będzie wspaniale. To jest taki miękki sposób presji, ale też
spowodowany tym, żeby nie skontaktować się z własnymi przeżyciami. Żeby nie przeżywać tego, że mamy urazę, że mamy gniew. Taka, wiecie, niska piłka. Jeżeli nie potrafisz tak mocniej, to spróbuj delikatnie, prześliźniesz się, jakoś to zrobisz, lewo, prawo, coś tam. I naprawdę ludzie stosują ten zabieg i to działa, tylko że ten człowiek się nie zmienia. On się prześlizguje przez życie, to tu, to tam, coś osiąga, fajnie, ale wewnętrznie może ciągle mieć głęboką urazę, zadrę. Może na tych swoich oprawców mieć wściekłość. Czemu mu to czy jej zrobili? I mamy takie dwa rodzaje nauk, tak jak dwa rodzaje ludzi. Ludzie działania zewnętrznego i ludzie działania wewnętrznego. Czyli mamy nauki zewnętrzne. I nauki zewnętrzne mówią tak, no kłopotem są po prostu twoje myśli, za dużo myślisz, za dużo główkujesz, weź się zrób coś, nie myśl tyle, weź sobie znajdź jakiś temat i rób, tak? I te podlejsze, gorsze psychoterapie nastawione są właśnie na to, żeby człowieka podnieść i pchnąć ku działaniu. Powstań i maszeruj. To może nie jest całkowicie źle, bo ja już tutaj wielokrotnie mówiłem, że 2 razy z tego skorzystałem. Myślałem sobie, że to będzie głęboka terapia, ale no nie była. No okej. Musiałem się z tym pogodzić. Nie było innej możliwości. Okej. Wszystkiego nie mogłem wtedy mieć. Nie mogłem wtedy na to liczyć, ale i tak coś dla siebie zrobiłem. To i tak było coś. Natomiast generalnie ludzie sobie wyobrażają, że na tym ma polegać życie. Że my mamy się usprawnić i zacząć działać. I to jest jakby podstawa dużego niezaakceptowania przeżyć wewnętrznych. Także to są takie rady zewnętrzne. Natomiast nauka związana z traumą, z traumami, zajmująca się traumami, co mówi? Tutaj raczej naukowcy stwierdzają, że są jakieś blokady w ciele, że w ciele są jakieś podstawy braku możliwości działania. No i tam z tym ciałem pracują tak, śmak, owak. Z drugiej strony psychologowie idą od strony emocji. No trzeba powiedzieć o emocjach, trzeba je nazwać, wyrazić, przeżyć jeszcze raz coś tam. Niby fajnie, prawda? Jeden nurt fajny i drugi fajny. Ja nie mam nic przeciwko, bardzo dobrze. Tylko że pomiędzy jednym a drugim jest coś. Zastanawiacie się, co to może być pomiędzy jednym a drugim. Ja mam tutaj taką tabeleczkę bardzo prostą. Na górze jest napisane poziomy przeżyć. I dajmy na to od góry pójdziemy. Myśli. Myśli są i człowiek myśli różne rzeczy. Pod tym są emocje. Od myśli, jak to psycholodzy mówią, zależne są emocje. Później są odczucia, a później na samym dole jest odczuwanie ciała. Ja powiedziałem o tych 2 rzeczach, czyli o odczuwaniu ciała i tutaj o tej traumatologii, o leczeniu PTSD i CPTSD w ciele
I powiedziałem o tym różowym, o tych emocjach. Ale nie pamiętam, żeby ktokolwiek się zająknął o odczuciach. Odczucia bardzo często są rozdzielane, albo w dużej części są zaniedbywane. Część odczuć idzie w kierunku emocji i mówi się o lęku na przykład. Emocja lęku. W dużej części lęk nie jest emocją, ale jest odczuciem w ciele. I o tym się jakby zapomina. Albo wstyd. Bardzo mocna, duża część wstydu jest w ciele. Jest w odczuciach, raczej w odczuciach właśnie, w poziomie odczuwania, który nawet jest ponad ciałem. Bo odczuwanie w ciele, czyli to pomarańczowe, to jest odczuwanie naszego ciała, to jest bezpośrednie czucie mięśni, czucie napięcia, czucie na ile jest nam ciepło w ciele, na ile zimno, jakie mięśnie są napięte, jakie są rozluźnione, czy są jakieś bóle w ciele. To jest odczuwanie ciała. A powyżej tego są odczucia. Odczucia jest to na przykład komfort albo dyskomfort. Już wiecie, o co chodzi, prawda? Czyli i zwykle ludzie bardzo pragną wejść w obszar komfortowych odczuć. Na przykład taka prosta sprawa jak batonik do zjedzenia to jest coś, co nam daje przejściowy, ale komfort. Może jest niezdrowy, pewnie, natomiast ludzie tego pragną komfortu, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy zwykłe przytulenie się jest czymś rzadkim wręcz. Jeżeli ktoś mieszka samodzielnie, to się nie przytula tak do ludzi. Nie ma odczuć miłych z bliskości z innymi. Relacje z forów w social mediach to nie zapewną nam odczuć. Zapewną może dużo myśli, dużo emocji, ale odczuć to tak odczuć relacyjnych nam nie zapewnią. Chociaż może mogą się pojawić odczucia w ciele. I co w takim razie z tą traumatyzacją? Dlaczego nie możemy ruszyć z miejsca? Dlaczego czujemy się pod presją? Dlaczego po prostu nie możemy coś zrobić? Odpowiedź jest taka. Jeżeli bierzemy pod uwagę odczucia, to kłopotem są nasze odczucia, których nie daje nam się przekroczyć. Jeżeli mamy traumy, to ja jestem bardzo o tym przekonany, że większa część traumy jest w odczuciach, w energiach subtelnych. I one nie są bezpośrednio w ciele, tylko są w duszy. I to jest też kawałek w emocjach, ale w dużej części jest to w odczuciach. Trauma jest związana zarówno z przeżywaniem ciała, jak i z przeżywaniem dyskomfortu odczuciowego. Dajmy na to, że jakieś dziecko było w dzieciństwie bite. I z jednej strony jest to odczucie bólu w ciele, z drugiej strony jest to w emocjach strach, niechęć, uraza, przestrach i tak dalej. Różne rzeczy emocjonalne, ale jest dużo odczuć. Odczuć dużo jest. I ciało już nie będzie pamiętać bezpośrednio, jak było
uszkadzane, jak był ból w ciele. Ciało to zapomni po iluś latach. Ale dyskomfort, cierpienie, niechęć, obrzydzenie z tego momentu, kiedy dziecko było krzywdzone, mogą pozostać przez lata. I teraz, jeżeli zajdzie taka sytuacja, że dziecko będzie zmuszane do czegoś, co dawne dziecko, teraz które już nie jest dzieckiem, będzie zmuszane do czegoś i nie będzie chciało, ten człowiek może nawet na głowę będzie chciał to zrobić, bo widzi, że trzeba, bo taka sytuacja, to tutaj trzeba się spiąć i zrobić, tak? Ale będzie mu się to na przykład źle kojarzyć i będzie wpadać w blokadę energetyczną, w blokadę odczuciową. Nie będzie miał energii na to. Dlaczego? Dlatego, że dusza nie będzie chciała się ponownie wciągnąć, wejść w te odczucia, ten dyskomfort. To tak samo jest identycznie jak z używkami, czy wręcz z różnymi substancjami zmieniającymi świadomość, alkohol, narkotyki. Te różne substancje powodują, że mamy zmieniony stan odczuciowy, zmieniony stan w ciele. Alkoholicy opowiadają o sobie, dlaczego pili. Żeby się nie bać. Żeby mieć ulgę. Żeby mieć po prostu trochę spokoju w życiu. Alkohol niestety nie jest do tego przeznaczony, ale właśnie dawał im trochę ulgi, trochę spokoju w życiu. I ten ktoś nie musiał się konfrontować z tym ciężkim przeżyciem odczuciowym, tym dyskomfortem. Czyli na przykład myślenie o kolejnym zadaniu mogło być związane z tak dużym dyskomfortem, że ten człowiek musiał się napić, albo zażyć jakąś substancję, albo zapalić papierosa, albo wypić kawę. Kawa podobnie jest bardzo, można by powiedzieć, łagodząca odczucia. Odpowiednio kawa zrobiona, a bardzo ludzie zwykle dbają o robienie kawy, łagodzi. To jest takie pójście w kierunku uładzenia odczuć. Że to jest takie pogłaskanie. Takie pogłaskanie tego człowieka od wewnątrz. Podobnie czekoladki, ciasteczka, prawda? Czyli jest to zrobienie czegoś na poziomie odczuć, że my tam te odczucia troszeczkę sobie, jak to teraz ładnie mówią, regulujemy. Poprawiamy stan, że troszeczkę jest nam przyjemniej. Bo ogólnie biorąc, konfrontowanie się z jakimiś zadaniami jest właśnie niekomfortowe. Jeżeli ktoś ma urazę, jeżeli ktoś ma poczucie bycia przymuszanym do wielu rzeczy w swoim życiu, no to kolejne rzeczy już mogą przerósł jego tolerancję. I powie, no niestety, ale ja już tego nie zrobię. Możecie co chcecie ze mną robić, ale po prostu miarka się przebrała. Moja dusza już nie chce tego robić.
już ma dosyć. Zwłaszcza właśnie osoby wysoko wrażliwe będą to miały. Bo osoby mało wrażliwe, jak to mówią, zepną się, zrobią i powiedzą, widzisz, można zrobić, jak ja zrobiłem, to ty też możesz zrobić. Na pewno? Na pewno? Na pewno ja chcę tak się zabetonować jak ty? A może ja nie chcę się tak zabetonować? Także jeżeli czegoś się nam nie chce, czegoś nie chcemy robić, być może, że po prostu nie chcemy tam być ponownie. Nie chcemy ponownie siebie presjować. Nie chcemy ponownie zrobić z siebie marionetki. Jakiejś lalki, której można powykręcać kończyny. A niektórzy psychologowie wcale tego tak nie biorą. Oni uważają, a możesz. Tylko się zacznij to robić, coś tam. A co, że przeżyłeś coś w dzieciństwie? A to było już dawno, nie pamiętasz tego. Ja może i nie pamiętam, ale moja dusza, moje ciało ekstra to pamiętają. Ekstra. Dla duszy czas wręcz, dla pewnych obszarów duszy nie istnieje czas. Nie istnieje. To jest tak, jakby było wczoraj. Zwłaszcza przy traumach jest to, ponieważ jeszcze te przeżycia nie przeszły przez obszar mózgu nazywany hipokampusem, który daje integrację, połączenie przeżyć w jedną spójną całość. Jeżeli to nie przeszło przez hipokamp, to wspomnienie to nadal jest to na przykład bolesne, na przykład raniące. Mówi się, no to mnie zraniło, to mnie wzburzyło, to mnie pobudziło, striggerowało. Dlaczego? Dlatego, że to jest odczucie, którego jeszcze nie przerobiłem, jeszcze nie dałem sobie z tym rady. I osoby wysoko wrażliwe mają sporo takich rzeczy, tylko najczęściej są to poblokowane sprawy, nieprzerobione, niewystarczająco ludzie się tym zajęli, bo były inne ważniejsze sprawy. Tutaj takie wskazanie do narcyzów wrażliwych, ukrytych, że to bardzo często są kobiety, na przykład starsze kobiety i taka kobieta mówi, no ale się tym nie zajmuj, bo tutaj nie ma na to czasu. Musimy się pośpieszyć, musisz to zrobić i tyle. Nie ma na to czasu, żeby się cackać. Określają to poniżającym określeniem cackania się na przykład. A narcyzi wrażliwi, nie, ci wielkościowi, jawni, ci wspaniali, narcyzi będą określali takich ludzi, którzy się zastanawiają nad sobą, że są przewrażliwieni. Za dużo myślisz, za dużo czujesz, co ty w ogóle tutaj robisz? Narcyz sam siebie za twarz trzyma. Sam sobie nie daje przeżywać. Ale dodatkowo jeszcze nie daje przeżywać osobom wokoło siebie, a zwłaszcza tym wrażliwym. Wręcz im zazdrości, można powiedzieć. W cudzysłowie zazdrości, bo tak naprawdę jeżeli ktoś z zewnątrz pokazuje jakieś delikatne, subtelne przeżycia, czy co gorsza trudne przeżycia, przykre, że się ujmuje za sobą, to narcyz go będzie atakować. Kolejne dobre rady. Wujka dobra rada. Nie potrzebujesz całego planu, aby zrobić kilka kroków.
O, widzicie jak mądrze? Czyli tacy ludzie mówią tak: odwlekasz, chociaż masz potencjał. Jesteś przecież inteligentny. Udowodnij sobie, że możesz. Bądź osobą, której działania zgadzają się z intencjami. No i takie osoby też będą moralizować. No przecież jak? Jak ty możesz, że to coś tam, powinieneś, coś tam. I to jest presja, która ma oddzielić nas od czego? Od tego zielonego, od odczuć. Żeby się odseparować od odczuwania. Niestety muszę powiedzieć, że różne działania ludzkie właśnie w tym kierunku idą. Na przykład powierzchowna psychoterapia może się skoncentrować na emocjach i na myślach. Ale już odczucia, no nie będą brane pod uwagę. Że ktoś ma urazę, że ktoś cierpi, że ktoś ma jakiś głęboki dyskomfort. To już nawet na poziomie odczuwania ciała już są psychoterapie typu że pracuje się bezpośrednio z ciałem i na przykład wytrząsa się tam z ciała emocje czy napięcia. Są takie już, tak? Ale z odczucia bardzo często są niezauważane. I to nie jest przypadkowo, ponieważ różne kierunki ludzkich działań typu nauka, typu religie nie biorą pod uwagę odczuć. Samopoczucia nie biorą pod uwagę. A w obszarze odczuć jest samopoczucie. Ja jak się spotykam ze znajomymi, mówię, jak samopoczucie. Dlaczego? Dlatego właśnie, żeby pobudzić ten obszar zielony tych odczuć, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No niestety w większości to są pytania, które dla większości ludzi są jakby to powiedzieć, odłączone, takie powodujące, jakby to powiedzieć, no to rozprzężenie powoduje. Ty pytasz mnie się o jakieś tam odczucia, to mnie rozprzęga, to nie jest, to nie powoduje, że jestem aktywny w życiu. Po co mi to? Po co się zastanawiać nad tym, co przeżywam? Prawda? A osoby wysoko wrażliwe właśnie mogą mieć potrzeby odczuciowe. Mogą mieć. Tak. No to co? Tutaj jeżeli mamy kłopoty z działaniem, to możemy mieć coś, co się nazywa blokadę traumatyczną. Blokada traumatyczna, ja to tak nazwałem. Albo na przykład opóźnione włączenie zmęczenia, na przykład delayed fatigue onset, tak po angielsku to nazwali. Zacznę od blokady traumatycznej. Nie chcemy się czuć źle, tak jak wtedy w czasie traumy. I to właśnie niekoniecznie na poziomie od ciała. Mogliśmy w ciele nie mieć traumy, ale mogliśmy mieć traumę w odczuciach. To jest często
z narcyzem jest, jak jesteśmy zaatakowani. I można powiedzieć, że na poziomie myśli czy emocji nawet nie wiemy, co się stało, a czujemy się pognębieni, przygnieceni, przytłoczeni przez tego narcyza. Tak jakby nam zrobił krzywdę, chociaż ani nawet jego słowa czy jej słowa nie były aż tak jakieś ciężkie, tylko może były trochę uszczypliwe, prawda? I to jest właśnie taki majstersztyk ciemnych sił, majstersztyk degradacji, że my nawet nie potrafimy czasami zorientować się, o co nam się stało. Natomiast po jakimś czasie z taką osobą na przykład nie będziemy chcieli mieć do czynienia, będziemy mieć wstręt, będziemy mieć odrzucenie, dlatego że nie będziemy chcieli się tak źle czuć jak wtedy. Albo będziemy odwrotnie, sami nie będziemy chcieć na przykład konfrontować tej osoby, żeby ona znowu nam tak nie dała takiego strzała traumatycznego, energetycznego. To Gabor Maté mówi, że to jest trauma przez małe t, czyli to nie jest trauma cielesna, tylko relacyjna. On jeszcze tak nie za bardzo wie, że chodzi o odczucia, że to nawet nie są emocje. To jest niżej coś, bliżej ciała, ale jednak jeszcze nie w samym ciele. I tutaj używki potrafią to złagodzić i dlatego ludzie tyle używek biorą. I dajmy na to alkohol, piją, dlatego żeby się znieczulić. Na jakim poziomie? Na poziomie odczuć oczywiście. Kawa, herbata, zwłaszcza mocna, alkohol, papierosy, różne substancje psychoaktywne mają zmienić i złagodzić odczuwanie. I to robią bardzo efektywnie. Bardzo efektywnie. Tyle, że ci ludzie, którzy je stosują, w ogóle się nie zastanawiają, po prostu biorą to jako część dobrej zabawy typu życie. Tydzień minął, trzeba się odstresować, no to się odstresowaliśmy. Stres właśnie jest w odczuciach. Odczucie stresowe. Sam stres też nie jest bezpośrednio napięciem w ciele, ale jest w dużej części właśnie odczuciem. Kolejna sprawa, czyli to opóźnione włączenie zmęczenia po dużej aktywności, czyli delay fatigue onset. Tutaj Danish Bashir nagrał wspaniały film na temat właśnie tych trudności w działaniu po narcystycznym nadużyciu. Ja może podłączę tutaj poniżej ten film. Dam do niego. To jest niedawny film. I żebyście zobaczyli sobie, jakie są tam możliwości, że wam się czegoś nie chce, że czujecie się, jak to można powiedzieć, macie lenia, że czujecie się zmęczeni albo że zablokowani, że nie mogę sobie dać rady, że nie mogę działać, że to mnie przygniata. Wiecie, samo życie w jednym mieszkaniu z osobą narcyza wrażliwego, ukrytego może spowodować właśnie zjazd energii do działania.
Bo niestety, ale narcyz właśnie ten ukryty, wrażliwy jest po białej stronie i tam jest zasilany białymi energiami, a to są energie zatruwające. I takie po kropelce, troszeczkę i to zatruwa życie, zatruwa i się po prostu żyć nie chce, jak to mówią. Narzekanie, tam jest ładne takie powiedzenie, wobec tego narcyza ukrytego, wrażliwego. No nie trój! Tak, zwłaszcza ci narcyzi wielkościowi, jak są właśnie krytykowani, to właśnie potrafią powiedzieć prawdę. Nie trój. To znaczy, że tamta strona po prostu zatruwa. Opóźnione włączenie zmęczenia po dużej aktywności. To jest coś takiego, co już zresztą na samym początku opisywałem, że możemy się spiąć i dusza na jakiś czas jest w stanie powiedzieć, no tak, no to trzeba tutaj zrobić, jest potrzeba tutaj, no to pomogę, tutaj zrobię, ale po jakimś czasie dusza nie potrafi utrzymać uwagi ciągle na działaniu, jeżeli zwłaszcza właśnie ma obciążenia traumatyczne. Bo ta trauma to jest jak dzwony w kościele. To po prostu odwraca uwagę od wszystkiego, co tylko w życiu jest. I nagle w tym momencie ta aktywność staje się czymś przeciwko sobie. Bo ja znowu jeszcze ponownie cały czas nie załatwiłam swoich spraw z przeszłości. Tak. No i jeszcze do tego przychodzą takie sprawy zupełnie z poziomu ciała fizycznego, czyli na przykład zmęczenie nadnerczy i brak adrenaliny. I włącza się tryb przetrwania. I jedno drugiego wcale nie wyklucza. Może być jedno, i drugie, i trzecie, i czwarte. I im więcej tych elementów naraz się bierze, tym człowiek tym bardziej ma trudności z działaniem. W dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo właśnie takich ludzi, którzy mają stany depresyjne. Można powiedzieć, stan depresyjny to jest taki, w którym nie ma presji na działanie. Depresja. Czyli zmniejszenie ochoty do działania. Tak? Ale dlaczego? No właśnie dlatego, że są sprawy do załatwienia, że dusza ma sprawy do załatwienia, że w obszarze odczuć jest coś ciężkiego. Trudne sprawy są. Bo dusza jest zniechęcona. W przeszłości coś się stało. I wróćmy do pierwszej dobrej rady. Nie możesz otworzyć drzwi przyszłości, jeśli trzymasz się przeszłości. No właśnie. I teraz pytanie. My w ogóle nie mamy możliwości się odciąć od przeszłości. My możemy ją przetransformować za pomocą hipokampu. Tak jak wszystkie wydarzenia możemy, czy mogliśmy w przeszłości przetransformować i już na dzień dzisiejszy nie stanowią dla nas niezintegrowanego przeżycia, czyli traumy
czy jakiegoś trudnego momentu. Trzymanie się przeszłości oznacza, że mamy coś do zrobienia. I teraz ludzie, którzy tak ładnie mówią, nie możesz otworzyć drzwi do przyszłości, jeżeli trzymasz się do przeszłości, jeżeli się trzymasz przeszłości. To sugeruje, że my z poziomu intelektu, czyli z poziomu tego żółtego myśli, możemy wpłynąć na naszą duszę skutecznie i powiedzieć, nie, dusza, to my tutaj porzucamy tą przeszłość, już nie będziemy z tą przeszłością mieć do czynienia i otwieramy nowy rozdział i fajnie i super, nie? Ale tak to nie działa. Można oczywiście duszę zablokować, można się duszy sprzeciwić, można duszy nakazać wręcz, żeby się tym nie zajmowała. I przez jakiś czas dusza mówi, no dobra, okej, zobaczymy. Przez jakiś czas zrobię to dla ciebie. Przez jakiś czas. Nie mówię, że długo, ale no, daję ci jakiś tam czas, że będę z tą współpracować. Ale jeżeli człowiek zakłada, że to przez cały czas ma być, że już od tej pory po prostu nie ma być kłopotów w życiu, to znaczy, że rozwiązanie tymczasowe uznaje za całkowite rozwiązanie. I za chwilę pośliźnie się, bo to jest nieuniknione. Nieuniknione, to znaczy, że bez głębokiej pracy nad sobą nie ma całkowitego wyzdrowienia. I dlatego właśnie ludzie tak używają używek, substancji zmieniających świadomość. Dlatego, że nie umieli się rozmówić z własną duszą. Otumaniają się. Wchodzą w dług. Owszem, no czasami trzeba. Ja nie mówię, że nie. No, na przykład kiedy trzeba. Jak się jedzie samochodem, jest się zmęczonym, jest jeszcze kilka godzin, a już jest noc. To co? Trzeba po prostu wypić mocną kawę. Postawić się na nogi. To jest niezbędne, żeby sobie nie narobić kłopotów, ale też innym, żeby nie narobić kłopotów. Na te kilka godzin trzeba się spiąć. I wtedy te substancje stymulujące typu kawa, herbata są wspaniałe. Bardzo dobre. Trzeba je używać. Ale później potrzeba przestać je używać, bo to nie całe życie prowadzimy samochód zmęczeni, kiedy mamy 3 godziny w nocy do domu dojechać. Nie całe życie, no wręcz odwrotnie. Cała reszta życia powinna wyglądać, że to jest przeżywana kiedy słońce świeci, kiedy jesteśmy wypoczęci, to znaczy kiedy jesteśmy po dobrym śnie, kiedy jesteśmy najedzeni. W ten sposób powinno nasze życie przebiegać, prawda? I wtedy, no po co mocne kawy? Nie powinniśmy mieć potrzeby picia mocnych kaw. A jeżeli mamy, to oznacza, że jest to coś istotnego, co nam mówi, że coś blokujemy. Że coś w duszy blokujemy. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Wysoko wrażliwe osoby pod presją. Już wiecie, jakie są możliwości spresjowania i z zewnątrz, że ktoś nas chce presjować, nie patrząc się, co my przeżywamy, a my też możemy się
podłączyć pod tamtą osobę i tak sobie wyobrazić, że takie spresjowanie no to da jakąś ostateczną wersję osiągnięcia. Ale tak naprawdę osoby spresjowane bardzo często są w spirali. To tak jak alkoholik. Jak nie przestaje pić, to w pewnym momencie coraz więcej pije. I jest coraz gorzej. I można powiedzieć, że w większości przypadków jest to nieuniknione. Można wręcz powiedzieć o statystykach leczenia alkoholików, że tam, nie wiem, 1 czy 2 osoby na 10 z terapii przestają pić. Także to jest tak rzadkie są momenty, kiedy ci ludzie w ogóle mają samoświadomość, mają refleksyjność. Ja o tym mówiłem tutaj na kanale, że to chodzi o osoby refleksyjne. Osoby refleksyjne mają szansę. Mają szansę się uratować. Osoby nierefleksyjne takiej szansy zwykle nie mają. No dobrze, to tyle. Mam nadzieję, że to wam coś da, jakiś pomysł na myślenie i życzę dobrego dalszego dnia, tak. Dobrej nocy, dobrego wieczora. Pozdrawiam.